Cześć, w dzisiejszym filmie chciałabym odnieść się do tego, o czym mówiłam w nagraniu dwie proste i skuteczne metody zadawania pytań do sztucznej inteligencji, a mianowicie w jaki sposób znaleźć dane w przypadku, kiedy tych danych na internecie tak naprawdę nie ma. Dotyczy to pytań stricte statystyczno-informacyjnych. Ja takie pytanie wpisałam już do wyszukiwarki Google, czyli ilość krów mlecznych w Polsce chorujących na mastitis w 2023 roku. I odpowiedzi oczywiście nie znalazłam. Mamy pogłowie bydła, mamy informacje o samych jakichś chorobach okołoporodowych bydła, mamy informacje o rynku mleka, mamy artykuł Przełom w walce mastitis, gdzie tutaj mamy informacje o udziale krów, u których zdiagnozowano przypadek pojedynczej infekcji w roku, ale ja sprawdzałam ten artykuł i tam odpowiedzi na moje pytanie nie ma. Tak więc co można zrobić? Skorzystajmy sobie z tego, o czym opowiadałam Wam w moim filmie, dwie proste i skuteczne metody zadawania pytań do sztucznej inteligencji, a mianowicie co, gdzie, kiedy. Co? Podaj ilość krów mlecznych chorujących na mastitis, gdzie w Polsce i kiedy w 2023 roku. Wkładam kilku korekt, żeby pytanie było bardziej zrozumiałe. No i oczywiście skorzystam w tym momencie z czatu GPT wersja 3,5, czyli wersji darmowej. ChatGPT podaje nam informację, że takich danych nie posiada, ponieważ jego dane są ograniczone do roku 2022. Spróbujmy z kolejnym narzędziem. Skopiuję sobie to pytanie, żeby było szybciej i wklejam je do Copilota lub inaczej do Bing Chatu. I wybieram styl konwersacji bardziej precyzyjny, ponieważ zależy mi na danych statystycznych. Znowu nie jestem w stanie podać dokładnej liczby. Nie posiadam szczegółowych informacji. No zobaczymy, co dalej się wydarzy, czy spróbuję to w jakiś sposób policzyć. Mamy informację, że na mastitis może chorować aż 50% krów w Polsce. No i odwołuje nas do odpowiednich instytucji. Na ile jest to prawda? Spróbujmy jeszcze włożyć to samo zapytanie do Barda, który jest narzędziem najbardziej kreatywnym. Tutaj mamy inną informację. Mamy, że jest to około 30%, czyli 540 000 krów. Sprawdźmy sobie pozostałe odpowiedzi. I mamy wszędzie powołanie na Główny Urząd Statystyczny. Tu mamy 10%. Tu mamy 6% tylko, czyli 97 000 krów. Tutaj mamy tych krów 42 000. Tutaj mamy tych krów 540 000. Więc dane są, słuchajcie, mega różne. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Wróciłam sobie do Copilota, czyli do Bing Chata i w międzyczasie udało mi się uzyskać informację z ręcznego wyszukiwania, że ilość mlecznych krów w Polsce w 2023 roku to może być nieco ponad 2 miliony. Spróbuję więc poprosić sztuczną inteligencję o to, żeby skorzystała z jak najbardziej aktualnych i rzeczywistych danych i oszacowała mi liczbę, której poszukuję. Jak poprzednio widzieliście, ChatGPT nam tej informacji nie dostarczy, ponieważ dotyczy ona roku 2023. Wpiszę takie zapytanie na podstawie danych dotyczących liczby krów mlecznych w Polsce w 2023 roku. Oblicz, ile tych krów mogło chorować na mastitis. Skorzystaj z najlepszych danych, jakie uda Ci się znaleźć. No i mamy odpowiedź. Jeżeli chodzi o liczbę krów mlecznych, wydaje się ta wartość prawidłowa. Mamy nieco ponad 2 miliony, czyli jest to zgodne z tym, co udało mi się ręcznie znaleźć w wyszukiwarce. Kolejna wartość, czyli zapalenie wymienia krów, czyli mastitis. Mamy tutaj informację, że między 20 a 50%. No i tutaj Copilot wylicza nam średnią, czyli 35%.
Mamy 709 tysięcy krów. Sprawdźmy to samo w Bardzie. Bard, jak wiemy, jest bardziej kreatywny. Zobaczmy, co on nam tutaj poda. I słuchajcie, mamy dokładnie taką samą informację. Mamy ponad 2 miliony sztuk, mamy 20-30%. No tutaj średnią założył nam 25%. Uznał, że ta górna wartość jest niższa i mamy 406 tysięcy. Sprawdźmy inne wersje. Tutaj mamy 400 tysięcy, a tutaj mamy 500 tysięcy, czyli 500, 400 i 400. Natomiast Copilot podał nam 709, biorąc pod uwagę tą wyższą wartość, czyli średnia 35%. Tutaj mamy 25%. Liczba krów nam się zgadza, tutaj liczba krów też nam się zgadza. Tutaj mamy również 20%. Mamy tutaj też dane dotyczące Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, gdzie podano, że wskaźnik zapadalności na mastitis to jest około 25%, więc jest to mniej niż podane nam przez Copilota. Ta wartość jest dużo, dużo wyższa. Słuchajcie, nie pozostaje nam nic innego, jak wyciągnąć z tego po prostu średnią. Wydaje mi się, że 50% jest wartością nieco zawyżoną, między 20 a 40. Wydaje mi się, że jest to bardziej realna wartość. Możemy więc założyć, że faktycznie 500 tysięcy krów mlecznych w Polsce mogło chorować na mastitis w 2023 roku. Oczywiście są to wszystko szacunki, ponieważ realnych danych nie ma. Ale jeżeli nie mamy innych danych, musimy na czymś się oprzeć, to tego typu informacje możemy wykorzystać, możemy powołać się oczywiście na to, co tutaj jest napisane. Nie zapominajmy jednak o tym, że Bard ma wysoką liczbę halucynacji, o tym, czym są halucynacje. Nagrałam osobny film, który znajdziecie na moim kanale, na który serdecznie zapraszam. Dajcie znać, co o tym myślicie, w jaki sposób Wy wyszukujecie informacje, które są trudne do znalezienia i do których tak naprawdę nie ma danych w internecie. Chętnie usłyszę, jak sobie radzicie z tego typu problemami i do zobaczenia w kolejnym filmie.